tutaj o Turcji, które krążą po polskim internecie, jak to można nazwać polskim internetem, naprawdę spotykamy się z wieloma różnymi takimi głupotami wręcz, na przykład na temat jazdy samochodem, bo no, nieczęsto tutaj ktoś wynajmuje auto, prawda? Ale ja mam już coraz większą odwagę i na pewno w przyszłym roku przyjadę tutaj, wynajmę auto i zjeżdżę połowę przynajmniej Turcji. O, przepraszam. No. Na przykład spotkałem się z takim czymś, że na skrzyżowaniu większy ma pierwszeństwo. Tak, bo tutaj, tutaj większość osób, znaczy większość prowadzących, większość kierowców nie zna absolutnie przepisów. I żeby tutaj dobrze prowadzić auto, trzeba robić to, co oni. Czyli trzeba być się takim pasować. tolerancyjnym, Dokładnie, trzeba tak? być bardzo tolerancyjnym. Ja osobiście sama nie patrzę na przepisy. Zdarza mi się przejechać czerwone światło, bo muszę. Zdarza mi się skręcić z nie tego pasa, bo muszę. Aha, po prostu no, mieliśmy dzisiaj taką sytuację, że przejeżdżaliśmy pod jakimś tam wiaduktem i nasz kierowca, ponieważ był wypadek, wjechał pod prąd. Bo Tak, musiał. Bo musiał, tak? No dobrze. Jeszcze chcę się zapytać o pijanych kierowców, tak? No bo wiadomo... O, jest ich mało tutaj. W Turcji jednak to... Ale taką ciekawostką, którą wyczytałem po polsku w internecie, jest to, że wywożą pijanych kierowców 30 km poza miasto i każą im wracać na piechotę. Nigdy nie wracamy na pieniądze. Nikt mnie nie wywiózł. Nie, wiesz co, nie, poważnie wychodząc do tematu. Mając wielu Turków jako przyjaciół znajomych, ja jeszcze nie widziałam ani razu, żeby ktoś tutaj prowadził po pijaku. Zawsze taksówka? Nie. No dobrze, to powiedz mi coś takiego, bo bardzo wiele osób boi się przyjechać do Turcji, gdzie na przykład ja jestem w zupełności przekonany, że to jest na tyle laicki kraj i na tyle europeizowany, że nie ma się tu czego bać, tak? A wielu Polaków się boi o religię, tak? Wiadomo. Czy jak ja tu przyjeżdżam, załóżmy, że jestem anonimowym turystą, czego tak naprawdę nie powinienem zrobić, tak? Czy na przykład kłócenie się, znaczy negocjowanie z sprzedawcą na bazarze to jest coś złego, czy coś dobrego? Jak najbardziej, to jest przywilej, że można negocjować tę cenę. Ja wiem, że my w Polsce mamy troszeczkę inną kulturę, jednak lubimy wejść, jest cena, szukamy sprzedawcy, kupujemy. Tutaj nie, tu jest trochę inaczej. Tu jednak ten sprzedawca znajdzie nas, bo to jest jego praca. No dobrze, a jak nie będziemy się kłócić, negocjować? Bez problemu. Czyli znowu obalamy mit, że to nie jest tak, Nie, absolutnie. że trzeba. Nie trzeba. Nie trzeba. Niczego nie trzeba. Dobrze. A z herbatą? Co z herbatą? Bo u nas herbata postrzegana jest tak, taki napój nie do końca taki szlachetny. Tutaj właściwie herbatę spożywa się w każdej chwili. Przeciętny Turek pije około 20 szklaneczek takiej herbaty dziennie. Przed każdym posiłkiem, po posiłku, nie do posiłku. My pijemy herbatę często na przykład do kolacji, do obiadu nam się zdarza, generalnie do śniadania, do kolacji. Oni piją po. Nigdy nie do. No a ci herbaciarze, Pomiędzy którzy posiłkami. kursują pomiędzy straganami, tak, wchodzą do sklepu. Bo to co jakiś czas trzeba tą herbatkę wypić. Ale właśnie dzisiaj zauważyłem coś takiego, że herbaciarz wszedł do sklepu, postawił herbatę, wziął sobie zapłatę jakby sam. Tak? U nas to były traktowane jako niecodzienna sprawa, także ktoś bierze pieniądze z naszej kasy. No wiesz co, oni się wszyscy znają, oni wszyscy pracują praktycznie razem od kilku lat i zawsze jest taka osoba, która tą herbatę roznosi z danej kawiarni, czyli jest zawsze jakaś tam herbaciarnia, kawiarnia w pobliżu i zawsze jest ta osoba, która tą herbatę po prostu wszystkim dookoła daje. Czyli to nie jest za każdym razem, że oni płacą za tą herbatę, oni bardzo często ją po prostu dają.